Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do wspólnego tworzenia projektu kuchni, który będziemy tworzyć od samych podstaw. Wyrysujemy ściany, a na sam koniec zrobimy fotorealistyczną wizualizację. Jeżeli chodzi o dane nowego projektu, wpisujemy przede wszystkim nazwę naszego projektu. Będzie to kuchnia od A do Z. Jeżeli mamy resztę informacji wypełnione, klikamy na przycisk Nowy. Program przekieruje nas do okna kreatora ścian, w którym możemy wybrać każdy z 4 rodzajów pomieszczenia, jak również podać wymiary pomieszczenia, ale tylko i wyłącznie w centymetrach. Możemy nie skorzystać z tego kreatora i na przykład wyrysować ściany za pomocą ścieżki. Klikamy więc na ścieżkę, zaczepiamy myszką w dowolnym miejscu w naszym środowisku i kierujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy wymiar, który wpiszemy, będzie to 3650, następnie będzie to 3050, Enter. Kolejny wymiar to jest 600 mm, 2300, Enter, 3650, najdłuższa ściana będzie wynosić 4650, Enter. I teraz już będziemy rysować komin, 600 mm, Enter i zamkniemy za pomocą przyciągania do punktu końcowego i lewego przycisku myszy. Prawym kończymy rysowanie i obrys mamy już gotowy. Wchodzimy więc w ściany. Grubość zmieniamy na 240 mm, wysokość zostawiamy bez zmian. Klikamy na przycisk Wskaż i zaznaczamy dopiero co wyrysowaną ścieżką. Jak widać, ściany są już wyrysowane. Możemy teraz skorzystać ze ściany działowej, wyrysować tutaj ściankę działową, a następnie zrobimy sufit podwieszany. Korzystamy więc ponownie ze ścieżki, wyrysuję ją na szerokość naszego komina, następnie zaznaczę i przesunę w osi Y, czyli zaznaczam oś Y o minus 1800 mm, Enter, ponieważ tutaj będzie zabudowa wysoka naszej kuchni. Korzystam ponownie z modułu ścian, wpisuję grubość 100 mm, ponieważ właśnie taką grubość będzie miała nasza ścianka działowa. Wysokość zostawiamy bez zmian, natomiast zaznaczamy checkbox Rysuj jako ścianę działową. Kolejny raz klikamy na przycisk Wskaż i zaznaczamy dopiero co wyrysowaną ścieżkę. Ścianę działową mamy wyrysowaną. Następnie skorzystamy z prostokąta, rozciągniemy go od narożnika ściany do końca naszej ścianki działowej, skorzystamy z elementów dowolnych, klikniemy na przykład w środek, zaznaczamy podest, poziom wybieramy jako 2365, natomiast wysokość samego podestu, czyli naszego sufitu podwieszanego, będzie wynosiła 235. W warstwie zmienimy sufit podwieszany, płytki odznaczamy, rysujemy. Mam już ściany gotowe. W tym miejscu na tej ścianie wstawimy 2 okna, natomiast z tej strony będzie okno tarasowe. Z lewej strony naszego pomieszczenia znajdą się drzwi. Wchodzimy więc w drzwi i okna i skorzystamy na razie z drzwi. Wewnętrzne drzwi rozwijamy i wybieramy na przykład przylgowe. Jeżeli chodzi o design, wybieramy drzwi według własnego gustu. U nas na przykład to będzie przylgowe 121. Następnie klikamy Wskaż miejsce i klikamy na ścianę, w której drzwi mają się znaleźć. Teraz możemy zmodyfikować nasze wymiary, ustawienie. Jak widzimy, drzwi w tej chwili otwierają się do wewnątrz, więc my zmienimy do zewnątrz, jak również prawe, lewe zmienimy na prawe. Jeżeli chodzi o wymiary, zostawimy bez zmian i jedynie odległość A zmienimy na 1000 mm. Potwierdzimy klawiszem Enter. Wstawiamy w ścianę, prawym przyciskiem myszy wracamy do modułu i przechodzimy do zakładki Okna. Wybierzemy okna nietypowe, dwuskrzydłowe. Interesuje nas okno nietypowe, na przykład numer 6, więc wskazujemy miejsce. I ściana, która nas interesuje, jest to ściana na górze. Klikamy lewym przyciskiem myszy i zmieniamy parametry. We właściwościach okien zostawiamy wysokość, natomiast troszeczkę zwiększymy szerokość. Będzie to 1300 mm,
Enter. Natomiast jeżeli chodzi o odległość ściany A, zmniejszymy do 350 mm. Enter. Głębokość zmienimy na 150 mm, natomiast poziom wstawienia na 900. Enter potwierdzamy, wstawiamy. Prawy przycisk myszy, wskazujemy kolejne miejsce wstawiania naszego okna. Możemy powiększyć, zobaczyć jak się ono prezentuje. Jak widać, wysokość i szerokość została bez zmian. Natomiast tutaj zmienimy wymiary, jeżeli chodzi o odległość B. Będzie to 400 mm, Enter. Głębokość 150, poziom wstawienia został bez zmian. Odznaczymy jeszcze parapety, w poprzednim oknie nie odznaczyliśmy, zaraz je zedytujemy i wstawiamy. Klikamy 2 razy na nasze pierwsze okno, odznaczamy parapet i zatwierdzamy nasz wybór. Teraz przejdziemy do okna tarasowego, więc ponownie wchodzimy w drzwi i okna i tym razem wybieramy tarasowe. Tarasowe dwuskrzydłowe, będzie to na przykład numer 2. Wskazujemy miejsce i zaznaczamy ścianę na dole. Zmienimy parametry, właściwości okien, czyli wysokość 2300, szerokość natomiast będzie wynosić 1800. Jeżeli chodzi o odległość A i B, zrobimy okno symetrycznie, będzie to 925 mm, Enter. Natomiast głębokość, tak jak okien, które już wstawiliśmy wcześniej, będzie wynosiła 150. Enter. Wszystko mamy już zmienione. Wstawiamy w ścianę. Mamy już gotowe nasze pomieszczenie. Możemy wejść w wizualizację i zobaczyć, jak prezentuje się wstępnie stworzone przez nas pomieszczenie. Mamy sufit podwieszany, ściankę działową. Możemy tutaj wstawiać wysoką zabudowę, więc wyjdziemy z wizualizacji i następnie przejdziemy do wstawiania szafek. Przedtem jeszcze wspomnę, że pojawiły nam się 4 słoneczka. Są to systemowe światła, które możemy zaznaczyć, skopiować, usunąć, jak również przesunąć. Escape wyjdziemy z funkcji, wejdziemy w moduł szafek. Wybierzemy uniwersalną bazę mebli kuchennych 2023 i potwierdzimy przyciskiem OK. Czekamy teraz na ładowanie bazy użytkownika. Jeżeli chodzi o zestaw, to wybierzemy na przykład Elegant. Uchwyty zostawimy bez zmian. Będzie to uchwyt Slim 3, który będzie montowany na środku. Możemy podejrzeć, jak będzie wyglądać nasz front. Zamknąć okno. Jeżeli chodzi o resztę ustawień, na razie zostawimy bez zmian i zakończymy nasze zmiany. Pojawiło nam się okno wstawiania szafek. Mamy tutaj filtrowanie grup szafek. Jak widać, mamy szafki dolne, szafki wiszące oraz szafki wysokie i bardzo wysokie. Oprócz tego mamy elementy maskujące, fronty maskujące, pilastry i półki. W pierwszej kolejności wyposażymy naszą wnękę na wysoką zabudowę. Skorzystam więc z szafek dolnych, wysokich i bardzo wysokich do zabudowy AGD. Jeżeli chodzi o poziom, 100 mm zmienimy na 150, a następnie będę chciała wybrać szafkę do zabudowy lodówki. Mogę więc scrollować i wybrać szafkę, która mnie interesuje, jak również mogę skorzystać z wyszukiwania symbolu szafki. Jeżeli wiem, jak szafka się nazywa, wpiszę na przykład lod jako lodówka i klawiszem Enter będę wyszukiwać. Klikając po raz kolejny, będzie to pokazanie kolejnej szafki o takiej nazwie. Chcąc zawężyć moje poszukiwania, wybiorę również wysokość. Będzie to ta wyższa szafka, więc po raz kolejny klikam Enter i szukam szafy, która będzie pasować do mojego projektu. Może to być na przykład taka z kratką wentylacyjną. Jeszcze raz 150 cokół, zawiasy wymienimy na prawe i możemy zaznaczyć do narożnika. Klikamy na ścianę w narożniku, który nas interesuje, lewy przycisk myszy i pierwsza szafka jest wstawiona. Program wrócił do wstawiania szafek, więc możemy dalej tworzyć naszą zabudowę. Kolejna szafka będzie to szafka piekarnikowa,
więc kolejny raz możemy skorzystać z wyszukiwarki i wpisać P595. Enter. Będzie to szafka, która będzie miała pod piekarnikiem 3 szuflady. Więc szukam szafki, która mnie interesuje. Jeżeli jej nie znalazłam, przeskroluję jeszcze raz naszą listę. I szafka, która mnie interesuje, jest to ta. Zaznaczam ją. Jak widać, cokół został zachowany, więc klikam na dostaw do ostatniej. Jeżeli chodzi o zestawianie, będzie to dostawianie do lewej strony. Klikam również dostaw do lewej i szafa piekarnikowa została wstawiona. Kolejna szafka będzie to szafka po prostu dolna, bardzo wysoka z półkami. Szerokość będzie to 60 cm, więc wybieram po prostu z 2 frontami otwieranymi na bok, zawiasy po lewej stronie, poziom został bez zmian i również dostawiam do ostatniej. Jak widać, mamy już gotową zabudowę wysoką, więc teraz będziemy tworzyć zabudowę szafek dolnych. Wejdziemy więc w szafki dolne z szufladami, również szerokość 60 cm i szukamy szafki z 3 szufladami. Zaznaczamy, wskaż punkt tym razem na przykład i klikamy do narożnika. Ustawiamy kąt obrotu szafki i potwierdzamy lewym przyciskiem myszy. Wracamy do naszego modułu. Kolejna szafka będzie wyglądała tak samo, więc jest zaznaczona. Klikamy tylko, zestawiając dostaw do ostatniej, dostaw do prawej. Kolejna szafka będzie to szafka dolna pod zlewozmywak, szerokość również 60 cm. Wybierzemy szafkę, która będzie się otwierała do przodu jako szufladowo, żeby w środku można było zastosować kosze do segregacji śmieci. Zaznaczamy więc ją i klikamy dostaw do ostatniej. Następnie będą to szafki dolne do zabudowy EGD, zmywarka z frontem zintegrowanym o szerokości 60 cm. Dostawiamy do prawej do ostatniej i jak widać zostało nam do zagospodarowania 1250 mm. Więc odszukujemy szafki dolne narożne. Wybieramy szerokość 125 cm. Mogą to być na przykład półki, ponieważ do wyboru jeszcze mamy szafkę narożną z koszem oraz szafkę narożną z lewozmywakową. Zostawiamy dostaw do ostatniej, do prawej. Już jedną ścianę mamy gotową, więc przejdziemy na ścianę z prawej strony. Wybierzemy ponownie szafki dolne z szufladami. Szerokość zmienimy na 80, 3 szuflady tak jak poprzednio. Zaznaczamy i teraz wstawiamy 3 szafki o szerokości 800 mm. Zostawiamy dostaw do ostatniej, jeden raz prawo, drugi oraz trzeci. Zabudowa dolna jest gotowa. Zostało nam jeszcze do wstawienia tutaj 2 szafki wiszące oraz w tym narożniku 1. Przechodzimy więc do szafek wiszących wysokich. Również jeżeli chodzi o szerokość będzie to 60 cm. Zaznaczamy, zawiasy zostawiamy jako lewe. Zmieniamy jedynie poziom montażu naszej szafki, ponieważ cokół mamy wyższy o 50 mm, również zawiesimy nasze szafki wyżej o 50 mm. Wpisujemy więc 2365, wskazujemy punkt i klikamy w narożnik. Pierwszą szafkę mamy wstawioną, wracamy do naszej funkcji prawym przyciskiem myszy, czyli będzie to ostatnia wykorzystana funkcja. Zaznaczoną szafkę dostawiamy do ostatniej, a jeżeli chodzi o tę, wstawimy ją do narożnika. Klikamy na ścianę, możemy ją zedytować, na przykład zamkniemy, klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy, zmieniamy zawiasy na prawe i akceptujemy przyciskiem OK. Mamy już gotową zabudowę, wejdziemy sobie w wizualizację, zobaczymy jak wyglądają nasze szafki. Zamkniemy wizualizację i będziemy teraz tworzyć blat. Blat będzie to blat nietypowy, ponieważ z tej strony będzie wchodzić w 2 parapety, natomiast z tej strony będzie to oczywiście
zwykły prostokąt. Więc korzystam ze ścieżki i zacznę rysować blat. Punkt początkowy naszego blatu. Wchodzę w parapet, mogę również wyłączyć przyciąganie do punktu środkowego oraz do punktu prostopadłość. Nie będą mi na razie potrzebne, będzie mi łatwiej rysować naszą ścieżkę. Klikam w parapet i obrysowuję kolejne okna. Tutaj w tę stronę będzie oczywiście standardowe 600 mm, więc wpisuję, potwierdzam klawiszem Enter. Następnie przechodzę do ściany. Jak widać, pokrywa nam się ścieżka z obrysem blatu w kolorze zielonym, więc wszystko się zgadza. Klikamy przedostatni punkt i możemy zamknąć naszą ścieżkę za pomocą Z, Enter. Wchodzimy następnie w blaty nietypowe. Zaznaczamy dopiero co wyrysowany obrys. Poziom zmieniamy na 870 mm, grubość zostawiamy bez zmian. Możemy również wskazać kierunek usłojenia. Będzie to w tę stronę. I rysujemy. Przejdziemy do prawej strony, skorzystamy tym razem z prostokąta i wrysujemy drugą część naszego blatu. Również blat nietypowy. Zaznaczamy. Poziom zmieniamy tak jak poprzednio na 870 mm. Wskazujemy kierunek i rysujemy. Blat mamy gotowy. Jeżeli chodzi o dodatki w naszej kuchni, chciałabym, żeby na szafkach wiszących znalazła się listwa wieńcząca. Przejdziemy więc do ikonki listwy i skorzystamy z autogeneracji listew. Jak widać, listwy możemy generować górne, dolne oraz przyścienne. Ja bym chciała wygenerować tylko górne, więc odznaczę dolne oraz przyścienne. Mogę wybrać również listwę, która najbardziej będzie pasować do mojego projektu. Ja akurat zostawię listwę górną numer 18 i wygeneruję automatycznie listwy. Jak widać, listwy pojawiły się na szafkach wiszących, ale również na szafach wysokich. Jest to jak najbardziej logiczne, ponieważ program nie wie, że akurat na zabudowie wysokiej listew nie chcemy. Więc najprościej po prostu zaznaczamy, usuwamy naszą listwę. Mamy już wstępnie naszą zabudowę gotową. Wejdziemy jeszcze raz w wizualizację. Zobaczymy, jak się prezentują już gotowe szafki z blatem. Więc w tym momencie już możemy wstawiać sprzęt AGD. Przejdziemy więc do ikonki sprzęt AGD. Wybierzemy jakąkolwiek firmę, może to być na przykład Samsung. Wybierzemy również piekarnik, którykolwiek, na przykład taki w czarnym szkle. Wstawiamy i zaznaczamy szafkę, w którym ma się piekarnik znaleźć. Klikamy lewym przyciskiem myszy i jak widać, piekarnik został wstawiony. Prawym przyciskiem myszy wracamy do naszego sprzętu AGD i przejdziemy do zlewozmywaków. Może to być na przykład Franke. Po załadowaniu wybieramy zlewozmywak, który będzie nam się podobać. Na przykład będzie to Fragranit plus Mytos. Zaznaczamy 1,5 komory. Możemy również wybrać kolor naszego zlewozmywaka inny niż jest automatycznie pokazany. Zostawimy grafitowy, wstawiamy również wstaw i zaznaczamy szafkę zlewozmywakową. Mamy już wstawiony zlewozmywak, prawy przycisk myszy, wracamy, żeby wstawić baterię. Wybieramy baterię kuchenną, na przykład taką, wstaw i wybieramy miejsce, gdzie bateria ma być wstawiona. Wracamy prawym przyciskiem myszy, przejdziemy sobie do okapów. Wybierzemy na przykład okap, który będzie, myślę, że najlepiej pasować do naszego stylu kuchni. Będzie to okap Trendline. Jest to taki czarny w stylu retro. Wstawiamy, zaznaczamy wstaw szafkę i zaznaczamy szafkę, w którym ma się znaleźć. Również jeszcze zmodyfikujemy położenie naszego okapu, prawy przycisk myszy, przesuń 2 punkty i wypośrodkujemy w naszej szafce.
Wrócimy jeszcze do sprzętu AGD, gdyż jeszcze potrzebujemy płyty indukcyjnej. Wybierzemy na przykład Siemens, płyty indukcyjne, którąkolwiek z tych, co widzimy, wstawiamy i tutaj dodatkowo polecam jeszcze zaznaczyć centrum poziomu. Wstawiamy, zaznaczamy i dzięki temu mamy już symetrycznie wstawioną płytę indukcyjną do naszej szafki. Przejdziemy do wizualizacji, zobaczymy, co nam jeszcze zostało. Sprzęt już mamy gotowy. Jak widać, potrzebujemy jeszcze fartuch między szafkami wiszącymi a blatem, jak również oświetlenie LEDowe w naszych szafkach w korpusach dolnych. Więc ponownie wracamy do naszego środowiska i teraz będziemy rysować ścieżkę, która będzie nam służyć do tworzenia właśnie fartuszka kuchennego. Więc klikam ponownie na ścieżkę, zacznę z tej strony. Tutaj będzie pierwsza część. Prawy przycisk myszy, wznawiam funkcję. Kończę lewym i prawym rysować. I ponownie prawy przycisk myszy. I ostatnia ścieżka. Mamy już ścieżkę wyrysowaną. Wchodzimy teraz w elementy dowolne, aczkolwiek przedtem musimy sprawdzić, jaką wysokość i na jakim poziomie będziemy musieli wyrysować nasz fartuch. Przejdziemy do odpowiedniego widoku, może to być na przykład widok przód. Tutaj jest strona z naszymi szafkami wiszącymi i żeby sprawdzić, jaki poziom, jeżeli nie pamiętamy naszego blatu mamy, skorzystamy z współrzędnych punktu, klikamy na górę blatu i widzimy, że wysokość to jest 908 mm. Natomiast wysokość samego fartuszka zmierzymy za pomocą odległości. Klikamy więc na odległość i mierzymy od końca szafki wiszącej do początku naszego blatu. Z 532 mm, więc wszystkie wymiary już mamy. Przechodzimy na przykład do rzutu z góry, elementy dowolne i klikamy na pierwszą ścieżkę. Lewy przycisk myszy, wybieramy tym razem cokół. Pamiętajmy, że poziom to był 908 mm, wysokość to była 532, szerokość natomiast zmienimy na 5. W warstwie zmienimy na przykład płytki. Opcję płytek oczywiście w tym przypadku, dlatego też zaznaczamy i rysujemy. Prawy przycisk myszy, klikamy na kolejną ścieżkę, cokół, zmieniamy na 908, reszta zostaje bez zmian. Warstwa zawsze zostaje ta, która była rysowana ostatnio. Rysujemy. Prawy przycisk myszy i ostatnia ścieżka. Cokół 908, rysujemy. Zostało nam jeszcze wyrysować oświetlenie LEDowe, ale z tego co widzimy, trochę przeszkadzają nam listwy wieńczące. Wejdziemy więc w Pokaż, ukryj element i ukryjemy na przykład listwy. Możemy również ukryć elementy dowolne i mamy już bardziej przejrzysty podgląd na naszą zabudowę kuchenną. Skorzystamy ponownie ze ścieżki, ale wyłączymy przyciąganie do punktu końcowego, włączymy natomiast przyciąganie do punktu środkowego oraz przyciąganie punktu prostopadłość. Korzystamy ze ścieżki, odnajdujemy środek naszej szafki, kierujemy myszką w dół i prostopadły punkt to jest kolejny punkt, który widzimy. Klikamy lewym przyciskiem myszy i prawym kończymy rysowanie. Wznawiamy funkcję prawym przyciskiem myszy, zaznaczamy i drugi punkt prostopadły. Mamy już wszystko gotowe. Teraz skorzystamy z elementów dowolnych, zaznaczamy ścieżkę i jak widać automatycznie również pojawiły się widoczne elementy dowolne, ponieważ właśnie z nich korzystam. Również będzie to cokół, natomiast jeżeli chodzi o wysokość, to dół szafki jest na wysokości 1440 mm, więc poziom obniżymy o 2 mm. Będzie to 1438, wysokość 2 mm, szerokość natomiast zmienimy na 10. W warstwie wpiszemy LED, płytki zostawiamy zaznaczone, rysujemy.
prawy przycisk myszy, kolejna ścieżka, cokół, 1438, resztę bez zmian i również rysujemy. Pokazujemy wszystko, wychodzimy z okienka ukrywacza warstw, przejdziemy do wizualizacji i zobaczymy, że już mamy faktycznie gotowe fartuszki. Mamy również oświetlenie LEDowe, więc możemy już przystępować do prac kolejnych. Teraz możemy wyrysować tło za oknem z jednej i z drugiej strony. Ponownie korzystam ze ścieżki i odsuwając się w bok od okna, żeby nie było później widać przerw między tłem a właśnie oknem, klikam gdzieś w miejscu poza ścianą. Lewy przycisk myszy kieruję w prawą stronę, lewy i prawy kończę rysowanie. Korzystam teraz z elementów dowolnych, zaznaczam ścieżkę, obudowa, poziom minus 1000 mm, wysokość 5000. W warstwie wpisujemy tło, odznaczamy płytki, rysujemy. To samo zrobimy z drugiej strony. Ścieżka, elementy dowolne, obudowa zostaje, poziom minus 1000, warstwa, jak widać, została bez zmian i rysujemy. Mamy już gotowe, teraz wyrysujemy karnisz. Ponownie skorzystam ze ścieżki. Tutaj zmienimy przyciąganie do punktu końcowego. Przesuniemy na przykład o 220 mm. Oś Y zostawiamy. Jest to oś, która właśnie będzie przesuwać do głębi pomieszczenia. Przesuwamy. Zamykamy okno. Ponownie elementy dowolne. Zaznaczamy. Cokół i poziom zrobimy na 2400 mm. Wysokość na 200, szerokość natomiast będzie to 20 mm. W warstwie wpisujemy karnisz. Bez płytek rysujemy. Mamy już gotowe pomieszczenie częściowo, zostało nam jeszcze je wyposażyć oraz zbudować listwy przypodłogowe. Więc kolejnym krokiem będzie właśnie budowanie naszych listew. Skorzystam ponownie z ukrywacza warstw, ukryję wszystko, pokażemy tylko linię, zaznaczymy i usuniemy za pomocą klawisza Delete. Teraz możemy jeszcze pokazać ponownie ściany, pokazać również cokoły i teraz, będąc przy liniach technicznych, będzie nam łatwiej rysować. Więc korzystamy ze ścieżki i rysujemy. Prawy przycisk myszy, wznawiamy rysowanie. Wchodzimy w okno, prawy przycisk myszy i teraz celowo przejdę przez drzwi i wyrysuję już ścieżkę do końca. Następnie skorzystam z narzędzia palet, które wywołałam za pomocą prawego przycisku myszy. Przesuniemy okno tutaj i wybierzemy przerwij. Program zapyta nas o wybranie obiektu do przerwania. Więc zaznaczam w pierwszym miejscu, gdzie ma być przerwana ścieżka. Drugi punkt rozbicia. Klikam tutaj. I jak widać, mam już ścieżkę przerwaną. Możemy więc wyrysować dwa oddzielne kawałki naszej listwy. Wyjdziemy z narzędzia palet, zamkniemy na razie nasze okno i skorzystamy z elementów dowolnych. Pierwsza listwa, korzystamy z cokołu, poziom 0, czyli nasza podłoga, wysokość 100 mm, szerokość będzie 10. W warstwie zmieniamy listwa przypodłogowa, opcję płytek odznaczamy, rysujemy. Prawy przycisk myszy, przechodzimy do kolejnej ścieżki, cokół, poziom zmieniamy na 0, tak jak poprzednio, warstwa zostaje bez zmian, rysujemy. Prawy przycisk myszy, kolejny i ostatnia ścieżka, jeszcze raz, cokół, 0. Mamy już listwy wyrysowane,
wejdziemy w nasze warstwy i pokażemy wszystko. Wyjdziemy z okienka i teraz kolejnym krokiem będzie wyrysowanie oświetlenia. Przejdę więc do elementów wnętrzarskich. Jak widzimy, mamy do wykorzystania producent typ, wtedy mamy podział na producentów, na bazę modeli wybór projektantów. Jest to pogrupowane w taki, a nie inny sposób. Możemy również wyszukać według producent zestaw, jak również typ oraz typ standardowy. Ja skorzystam tym razem z typu standardowego, wybiorę następnie oświetlenie oraz lampy sufitowe. Lampa, która będzie mnie interesować, będzie to lampa Nero. Przy ścianie zaznaczamy punkt i kąt. Poziom wstawiania zostawiamy 2600. Wstawiamy. Będzie to mniej więcej w tym miejscu. Pierwszy klik lewym przyciskiem myszy, drugi natomiast, jak widać, będzie potwierdzeniem obrotu naszej lampy. Więc klikam w ten sposób, żeby świeciło w tę stronę i pierwsze oświetlenie mamy wstawione. Zaznaczam nasz punkt oświetleniowy, prawy przycisk myszy, wybieram z menu kopiuj i teraz o taką samą odległość będziemy kopiować w prawą stronę. Klikam lewym przyciskiem myszy, kieruję myszką w prawo, w stronę, którą chcę skopiować nasze oświetlenie i wpisuję pierwszy wymiar. Będzie to 800 mm. Enter. Kolejne będzie to 1600. Enter. I kolejne 2400. Enter, czyli wielokrotność. Prawym przyciskiem myszy skończyłam kopiować. Zaznaczam kolejne. Kopiuj i tym razem kieruję myszką w dół. Również 800 Enter i 1600 Enter. Prawy przycisk myszy, skończyłam kopiowanie. Tę samą lampę również wstawimy tutaj. Więc wejdę ponownie w elementy wnętrzarskie. Widać, że mam ją zaznaczoną. Wstawiam i wybieram mniej więcej na środku naszych drzwi. Na przykład w tym miejscu. Ponownie zaznaczam, wybieram kopiuj. W górę będzie to 800 mm, Enter i w dół również będzie to 800, Enter. Prawy przycisk myszy, kopiowanie skończone. Zostało nam jeszcze wstawić stół, krzesła, powiesimy jeszcze lampę nad stołem oraz wyposażymy w kwiatek oraz zegar. Ponownie elementy wnętrzarskie. Możemy wpisać również w wyszukiwarce, jeżeli znamy nazwę. U nas to będzie Lenart. Stół, który nas interesuje, jest to stół o szerokości 180 cm. Zaznaczam punkt i kąt, czyli zostawiam to, co jest tutaj wybrane. Wstaw i wstawiam do naszego pomieszczenia. Prawy przycisk myszy, wracam do krzesła. Również wyszukam w wyszukiwarce i nazwa krzesła, która mnie interesuje, jest to Knot. Wyświetlę wszystkie elementy, niebieskie krzesło zaznaczam i wstawiam przy naszym stole. To jest pierwsze krzesło, mniej więcej w tym miejscu. Również kąt obrotu do ustawienia, klikając drugi raz lewym przyciskiem myszy. Zaznaczam ponownie, tak jak było przy oświetleniu, prawy przycisk myszy, kopiuj i lewy przycisk myszy kieruję w prawą stronę. Potwierdzam. Prawy przycisk myszy, kończę kopiowanie. Następnie zaznaczę obydwa krzesła. Spod prawego przycisku otworzę menu i wybiorę tym razem lustro. Teraz za pomocą przyciągania do punktu środkowego odnajdę środek naszego stołu, kieruję myszką w lewą stronę, klikam lewym i prawym przyciskiem myszy. Mam krzesła skopiowane. Skorzystam jeszcze ze środowiska 2D i w elementach wnętrzarskich odnajdę oświetlenie. Zaznaczam teraz lampy wiszące. Lampa, która mi się podoba, jest to lampa Delie. Poziom wstawienia bez zmian, wstawiam i zaznaczam mniej więcej gdzieś na środku stołu. Lewy przycisk myszy, kąt obrotu i ponownie lewy przycisk myszy. Wejdziemy teraz w wizualizację.
Zapiszemy za pomocą dyskietki albo Ctrl+S nasz projekt i zobaczymy, jak z tej strony prezentuje się nasze pomieszczenie. Jeżeli chodzi o wstawianie elementów wnętrzarskich może również odbywać się właśnie z poziomu wizualizacji. Wejdziemy więc w zakładkę Elementy wnętrzarskie, klikniemy na wszystkie bazy i teraz mogą wyszukać wszystkie za pomocą scrolla, rozwinięcia producenta. Możemy kliknąć i wybrać tak jak widać, jak również cofając się właśnie do wszystkich baz, skorzystać z wyszukiwarki. W naszym przypadku będzie to zegar. Pojawiły mi się wszystkie zegary, dlatego też zaznaczałam wszystkie bazy i teraz wybieram zegar. Zegar, który będzie mnie interesować, będzie to na przykład ten. Mam już wybrany zegar, zaznaczam go, natomiast jeżeli chodzi o tryb przesuwania, jak widać jest zaznaczony dowolny. To samo widzimy z prawej strony, tryb przesuwania dowolny. Zaznaczamy więc tryb ściana, chwytamy zegar i przesuwamy na ścianę z lewej strony. Puszczamy lewy przycisk myszy, Escape wychodzimy z funkcji i zegar już wisi na ścianie. To samo zrobimy z kwiatem. Wpiszemy kwiat, wybierzemy, który będzie nam najbardziej odpowiadać i teraz możemy zmienić nie z prawej strony, a na przykład tutaj. Tryb przesuwania podłoga, więc chwytam i przesuwam do naszego wnętrza. Puszczam myszkę Escape, możemy jeszcze zaznaczyć nasz kwiat, przesunąć, minimalnie obrócić. Escape wychodzimy z funkcji, jeżeli już wszystko mamy potwierdzone. Wrócimy jeszcze jedynie do środowiska 2D w celu powieszenia zasłon. Więc będziemy podobnie w elementy wnętrzarskie, wyszukiwarkę, zasłona 6, wybierzemy taką, poziom wstawiania zostawiamy bez zmian, natomiast wysokość zmienimy na 2600. Możemy tym razem sposób wstawiania zmienić na przy ścianie. Wstaw i pierwsza zasłona jest wstawiona. Zaznaczamy, kopiuj i kopiujemy. Zaznaczamy obydwie teraz, również kopiuj i przenosimy na drugą stronę naszego okna. Zapiszemy jeszcze raz projekt, wejdziemy w wizualizację, zmniejszymy okienko podglądu naszych elementów wnętrzarskich i już w tym przypadku, mając już pomieszczenie gotowe i wyposażone, możemy je teksturować. Więc przejdziemy do zakładki materiały i następnie zacznijmy od teksturowania naszych mebli. Klikniemy 2 razy lewym przyciskiem myszy. Widzimy, że kolor, który nam się pojawił, nie jest kolorem, tylko teksturą. Ja będę chciała, żeby nasze szafki były w białym lakierze matowym. Więc wejdę w materiały standard, wybiorę lakier, powiększymy okienko, lakier matowy, zaznaczę zmień globalnie i przerzucę lakier na fronty. Wszystkie fronty, tak jak widać, zrobiły się teraz białe. To samo zrobię z sokołem, z korpusem, korpusy z każdej strony oraz listwy wieńczące. Kolor szafek już mamy zmieniony, blat akurat zostawimy bez zmian. Odznaczymy zmień globalnie. Możemy teraz przejść na przykład do tła. Ukryjemy okno za pomocą ikonki Ukryj element, Escape. Przejdziemy do widoków i wybierzemy dowolny widok. Na przykład widok 22 przerzucamy na nasze tło, zaznaczamy 2 razy lewym przyciskiem myszy i wybieramy Dopasuj. Jak widać, nie został on tak dobrze dopasowany, jakbyśmy chcieli, ponieważ jak widać drzewa oraz świerki są mocno wyciągnięte w pionie, możemy zmienić szerokość ręcznie. Zmienimy na przykład na 9500 i potwierdzimy klawiszem Enter. Możemy jeszcze minimalnie przesunąć albo za pomocą właśnie tutaj myszki w środku,
albo za pomocą suwaków. Escape wyjdziemy z funkcji. Pokazujemy ukryte okno, przechodzimy na drugą stronę. Również okno ukrywamy, przenosimy ten sam widok, oczywiście można wybrać inny, zaznaczamy i tak samo dopasowujemy. Zmieniamy również na 9500, Enter, przesuwamy i teraz możemy przesunąć na przykład w drugą stronę. Escape. Pokazujemy ukryte elementy. Teraz możemy przejść do oteksturowania ścian, podłogi oraz elementów wyposażenia wnętrz. Przejdziemy tym razem do zakładki producenta, wybierzemy Tikkurila i na przykład farbę ceramiczną. Możemy w wybranych kolorach scrollować i wybrać odcień, który najbardziej będzie nam pasować do naszego pomieszczenia, jak również za pomocą lupki możemy wpisać kolor RGB i wybrać najbardziej odpowiedni, który pokaże nam program. Jeżeli znamy natomiast kod naszego produktu, chociażby dlatego, że wcześniej szukaliśmy już tego koloru i nam się sprawdził, możemy go wpisać. Nasz kod będzie to 1945. Jak widać, pojawił się jako jedyny, więc zaznaczam i przeciągam na pierwszą ścianę. Potwierdzam OK i pierwsza ściana jest już oteksturowana. Za pomocą narzędzia pobierania materiału pobiorę naszą farbę i za pomocą wiaderka z kilkoma kropelkami przeniosę na resztę ścian oraz wnęki. Escape wyjdę z funkcji. Również za pomocą narzędzia pobierania materiału skorzystam i pobiorę lakier i za pomocą narzędzia nanoszenia materiału również z kilkoma kropeczkami przeniosę na listwy przypodłogowe oraz na nasz karnisz. Escape wyjdę z funkcji. Będąc już w zakładce producenta, wyjdę z Tikkurilli i wejdę do Swiss Krono. Wybiorę panele podłogowe, na przykład takie i przerzucę na naszą podłogę. Potwierdzam OK. Jak widać, rozłożyły nam się bardzo ładnie. Mogę je zaznaczyć 2 razy lewym przyciskiem myszy i zobaczyć, jakie posiadają właściwości materiału. Jak widać, połysk, przezroczystość, odbicie, chropowatość oraz rodzaj odbić jest wszystko na 0. Na pewno zmienimy odbicia, powiększymy je do parunastu, kilkunastu procent. Chropowatość, żeby bardziej były matowe, satynowe niż w mocnym odbiciu, w mocnym połysku. Dodatkowo zwiększymy efekt wypukłości na mniej więcej 20 parę procent. Podłogę mamy gotową. Następnie możemy skorzystać na przykład ze standardowych materiałów. Wejdziemy sobie tym razem w kolekcję tekstur, wybierzemy cegły i również tak jak poprzednio możemy scrollować, jak również możemy wpisać numer naszej cegły. Numer naszej cegły jest to 002. Pojawiło się w naszym pasku, więc jak ostatnio lewym przyciskiem myszy zaznaczam i przerzucam, aczkolwiek sprawdzam, czy mam zaznaczone zmień globalnie, ponieważ wtedy wszystkie ściany oteksturowałyby mi się cegłą. Nie mam zaznaczone, więc spokojnie mogę przerzucić na pierwszą ścianę. Zaznaczam 2 razy lewym przyciskiem myszy i jeżeli chodzi o dopasowanie, szerokość zwiększymy do 1200 mm, Enter, natomiast wysokość do 1000 mm, Enter. Następnie jedyne, co zmienimy, to efekt wypukłości. Mniej więcej na 60-70%. Jak widać, od razu zmienił nam się wygląd naszego stempelka. Escape wychodzę z funkcji, pobieram teksturę i za pomocą wiaderka z jedną kropelką przenoszę na ścianę. Escape wychodzę z funkcji. Następnie skorzystam z tkanin i tkaniny numer 8 za pomocą zmień globalnie przerzucę na nasze krzesła. Skorzystam również z drewnopodobnego materiału, który jest naniesiony na blat. Pobiorę pipetą,
naniosę na nasz stół. Jeżeli chodzi o nóżki, zaznaczymy je. Odbicia zwiększymy do mniej więcej kilkunastu procent, chropowatość również, jak również zwiększymy minimalnie jasność. Następnie za pomocą wiaderka z kilkoma kropelkami przeniesiemy na resztę naszych krzeseł oraz nogi naszego stołu. Escape, wyjdziemy z funkcji. Kolejnym krokiem będzie wybór materiału na nasze zasłony. Chciałabym, żeby były bardzo delikatne, więc wybiorę firany i zasłony i firanę o przejrzystości 5%. Zmień globalnie jest zaznaczone, przerzucam i od razu zmieniam zasłony wszystkie jednocześnie. Escape, wychodzę z funkcji. Mamy właściwie już wszystko gotowe. Możemy jeszcze jedynie pobrać kolor ze ścian i nanieść na naszą ściankę działową oraz sufit podwieszany. Escape, wyjdziemy z funkcji i został nam jeszcze jedynie fartuszek, na który położymy patchwork oraz zrobienie z naszego cokołu oświetlenie LEDowe. Wejdziemy więc w płytki. Mamy tutaj zakładkę płytki, klikamy lewym przyciskiem myszy i jak widzimy, mamy do wyboru wielu producentów. My akurat wybierzemy sobie opoczno i patchwork. Patchwork, który będzie nas interesować, jest to ten ostatni, więc zaczynamy przerzucaniem go na nasz fartuch. Zaznaczamy, przesuwamy obszar, łączenie fug i ciągniemy pod samą górę. To samo drugi obszar i trzeci. Zaznaczymy płytki losowo, żeby wyglądały bardziej realistycznie. To samo z drugą częścią oraz trzecią. Jeżeli chodzi o kolejną część, wracamy do zakładki płytki i przenosimy na kolejne części. Zaznaczamy, przesuń obszar. Przesuń obszar. Zaznaczamy płytki losowo, również tutaj. I ostatnie dwie części. Również zaznaczymy i płytki losowo. Następnie przejdziemy do fug. Możemy przenieść fugę tylko na jedną część, nie zaznaczając opcji zmień w całym projekcie. My natomiast mamy płytki wszystkie takie same i chciałabym, żeby fugi były wszędzie identyczne. Więc zaznaczam zmień w całym projekcie, księżycowy na przykład biały i przerzucając widać, że fugi nałożyły się na każdej z naszych zaprojektowanych części. Mamy już gotowe nasze pomieszczenie, jak widać. Możemy już przejść do ustawiania naszego oświetlenia. Przechodząc do zakładki światła, możemy zobaczyć, gdzie i jakie znajdują się punkty oświetleniowe. Jak widać, jest halogenów bardzo dużo, wyszło nam ich 16 i jeżeli przyjrzymy się, to widzimy, klikając na każdy z nich, gdzie znajduje się akurat ten punkt oświetleniowy. Widzimy w tym przypadku, że jest to lampa i zaznaczając każdy kolejny, widzimy, który właśnie nam się zaznaczył. Możemy również skorzystać z literki N, czyli numeracji naszego oświetlenia i wtedy już na pewno dokładnie widzimy, jak wygląda numeracja w naszym projekcie. Gdybyśmy chcieli zrobić scenę dzienną, zaznaczamy wszystkie halogeny, ponieważ sztuczne światło nie będzie nam potrzebne i wyłączamy je. Przejdziemy do wyłączenia numeracji. Światło punktowe, które znajduje się mniej więcej na środku, również odznaczymy.
Włączymy natomiast światło słoneczne. Zaraz do niego wrócimy. Przejdziemy jeszcze do emisji. Jeżeli chodzi o podświetlenia, to jak zaznaczymy, widzimy, że znajdują się one tutaj. W numeracji zresztą, jeżeli przejdziemy, to widzimy, które są które. I teraz, żeby nie świeciły nam, możemy tutaj już je wyłączyć, ale oprócz tego również zaznaczając oddzielnie każdą lampę i wybierając w tym przypadku w warstwach Illumin, prawym przyciskiem myszy zaznaczamy warstwy Illumin, czyli wszystkie, które będą świecić nam w projekcie w naszym wybranym oświetleniu. Przejdziemy do podświetlenia i zmniejszymy do 0%. Escape, wyjdziemy z funkcji. To samo zrobimy w naszej lampie. Punkt świetlny, który również zmniejszymy do 0%. Escape. Przejdziemy jeszcze, zobaczymy, co nam zostało. Na pewno włączymy oświetlenie LEDowe. Zaznaczymy 2 razy lewym przyciskiem myszy, a następnie przejdziemy na kolor. Możemy troszeczkę nawet ocieplić ten kolor, na przykład na taki. I emisję podświetlenia zwiększamy na przykład do takich, a nie innych wartości. Escape, wychodzimy z funkcji, pobieramy narzędziem do pobierania materiałów i za pomocą wiaderka przenosimy na drugą część. Escape, wychodzimy z funkcji. Mamy już wszystko gotowe, zaznaczymy okap, sprawdzimy, jakie ma właściwości, zwiększymy odbicia, chropowatość. Escape, wyjdziemy z funkcji. Natomiast jeżeli chodzi o emitery, zaznaczając je, widzimy, gdzie się znajdują. Na przykład mamy emitery okienne, także też możemy jak najbardziej nimi zarządzać. Escape, wyjdziemy z funkcji i wrócimy, tak jak wcześniej wspomniałam, do światła słonecznego. Jak widać, tutaj już się ono pojawia, natomiast żeby lepiej zobaczyć, w którym miejscu dokładnie się znajduje, przejdziemy na rzut z góry, oddalimy scrollem nasz widok i widzimy, w którą stronę światło kieruje. Natężenie na pewno zmniejszymy mniej więcej do 30 kilku, wysokość również, natomiast kierunek zmniejszymy tak, żeby świeciło mniej więcej na tą stronę pomieszczenia. Możemy również zaznaczyć którykolwiek obiekt 3D w naszym projekcie, prawym przycisk myszy i wybrać słońce świeci na obiekt. Jak w tym momencie przejdziemy do właściwości światła i kierunkiem minimalnie podziałamy, widzimy, że promień naszego światła świeci na nasz stół. Rozmiar powiększymy mniej więcej w ten sposób i przejdziemy ponownie do perspektywy 3D. Widzimy, jak ładnie kieruje nam się strumień światła. Mamy wstępnie wszystko gotowe. Przejdziemy więc do rendera. Jak widać, w zakładce Render mamy ustawienia globalne, w którym tryb pracy możemy zmienić na podgląd, na standard oraz wysoką jakość. Precyzja GI, próbki piksele, filtr wygładzający oraz checkbox redukcja szumu. Redukcję szumu możemy włączać w trakcie pracy, jeżeli chodzi o pracę rendera, jak również po zrobieniu wizualizacji. Jeżeli chodzi o aktualny widok, w tym momencie możemy renderować tylko i wyłącznie aktualny widok, który widzimy na ekranie, jak również na przykład wybierając widoki tak jak taki, dodając go, na przykład taki z przodu. Możemy jeszcze z tyłu zrobić, na przykład z tej strony. Kąt kamery zminimalizować i również zapisać. I w tym przypadku również możemy renderować wybrane widoki. Ponieważ zapisaliśmy 3 widoki, mogę niektóre odznaczyć, mogę zaznaczyć wszystkie albo zostawić jeden z nich. Więc zaznaczymy aktualny widok, jak również mamy tonacje barwne. Zależą one od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, jak również od jasności oraz elementów, które znajdują się w naszym pomieszczeniu. Filtry wstępnie jest
zaznaczony zawsze standardowy, program wybiera go jako podstawowy, natomiast jak najbardziej możemy go modyfikować. Przejdziemy więc do wybranego widoku i spróbujemy włączyć silnik renderujący. Klikamy na przycisk Start i czekamy, aż załaduje nam się podgląd wizualizacji. Powiększymy okno. Jak widzimy, prezentuje się to w tej chwili w ten sposób. Możemy zmienić filtr, na przykład na pierwszy, który jest poniżej, jest to Advantic 100. W tym przypadku na pewno zwiększymy kontrast, gamę zmniejszymy. I czekamy na zakończenie pracy naszego rendera. Jak widać, słońce bardzo ładnie świeci nam na naszą ścianę. Przez to, że zmniejszyliśmy jego intensywność, nie ma takich białych, prześwietlonych plam, więc prezentuje się naprawdę naturalnie. Również widać, że znajduje się na blacie oraz na szafkach dolnych. Rozdzielczość możemy wybrać 1920 na 1080, jest to polecana rozdzielczość. Jeżeli natomiast chcemy zrobić rozdzielczość tylko tego widoku, który tutaj widzimy, zaznaczamy w widoku, jak również możemy zmniejszyć ilość próbek pikseli i następnie wybrać redukcję szumu. Na pewno wtedy, jak widać, skróci to czas naszego renderowania i pozwoli szybciej i sprawniej stworzyć wizualizację. Jak widać, mamy gotową wizualizację, ale jak widać też dużo ma szumu, więc dlatego też rozmawialiśmy o redukcji szumu. Zaznaczamy checkbox i jak widać, prezentuje się to naprawdę dużo lepiej. Możemy zminimalizować gamę, na przykład zwiększyć kontrast, nasycenie barw minimalnie zmniejszyć. Jeżeli chodzi o zapis naszej wizualizacji, możemy to zrobić za pomocą zapisz wizualizację jako i zapisać w wybranym miejscu na naszym komputerze, albo zapisać wizualizację w naszym programie. Wyjdziemy z naszego obrazka, przejdziemy do kolejnego, na przykład do tego. I jeżeli chodzi o ustawienie takiej sceny, polecam również korzystać z siatki trójpodziału. Wtedy łatwiej będzie równo ustawić nam kąt kamery. Wyłączymy, przejdziemy do widoku, który wcześniej ustawiliśmy. Możemy go oczywiście jeszcze zmodyfikować, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na przykład zmniejszyć kąt kamery, ustawić bardziej w tę stronę i ponownie włączyć start. Powiększymy okno wizualizacji. W trakcie renderingu również możemy oddalać lub zbliżać nasz widok, tak jak teraz, scrollem. Również możemy okno zminimalizować, zaznaczyć wybraną teksturę, nanieść na nie zmiany, Escape Video z funkcji, jak również skorzystać z narzędzia pobierania materiałów, tekstury i przenieść na inny obiekt 3D. Obliczenia zakończone są, jak widać, pomyślnie. Możemy jeszcze skontrastować minimalnie nasze pomieszczenie, albo w drugą stronę minimalnie zmniejszyć lub oświetlenie. Możemy również wybrać inny filtr, na przykład futurę. Jeżeli będzie nam odpowiadać, ją zostawimy. Jeżeli nie, możemy przejść na przykład dalej. Jak widać, każdy z tych filtrów ma swój odcień dopasowany mniej lub bardziej do naszego wnętrza. Możemy oczywiście jeszcze balans bieli zmniejszyć, więc możemy jeszcze manewrować tutaj balansem bieli, nasyceniem barw, ekspozycją, kontrastem i jeżeli już będziemy zadowoleni z naszej wizualizacji, ponownie zapisujemy za pomocą jednej albo drugiej możliwości. Tak prezentuje się nasz projekt.
jeszcze zabudowa wysoka. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat projektów albo możliwości naszych programów do projektowania wnętrz, serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.cadprojekt.com.pl. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.